5 plusów i 5 minusów Moto Edge 40 Neo. Na pierwszy plus bierzemy wyświetlacz. Jest to POLED o przekątnej 6,55 cala, więc jest on teraz trochę większy od poprzednika Moto Edge 30 Neo, ale i tak nadal moim zdaniem jest kompaktowy i jest on wygodny do korzystania nawet jedną dłonią. Częstotliwość odświeżania tego ekranu to aż 144 Hz, więc jak na tą półkę cenową jest to dobry wynik. Do tego mamy jasność odświeżania 1300 nitów, więc nawet w słońcu ten ekran jest dobrze widoczny i nie ma tutaj jakichś tam większych problemów. No, nie jest to co prawda AMOLED z flagowców, ultra jasne, które mają powyżej 2000 nitów, ale i tak do normalnego, codziennego korzystania jest to bardzo dobry ekran, który ma ładne, żywe kolory i też dobre kąty widzenia. Na pewno nie będziecie tutaj mieli na co narzekać, tylko to, co muszę zaznaczyć, przy tych 144 Hz, jak ustawimy to na sztywno, no to wtedy dosyć szybko spada bateria, więc jak chcecie ją zaszczędzić, no to ustawiacie na przykład na 120 Hz i wtedy możecie zyskać pół godzinki, nawet godzinkę SOT-u dłużej, w zależności właśnie od ustawionej częstotliwości odświeżania. Pod ekranem znajduje się czytnik linii papilarnych, który działa stosunkowo szybko i sprawnie. Też nie jest oczywistością na tej półce cenowej, bo zdarzają się jeszcze smartfony, które mają czytnik tutaj na boku, a tutaj mamy umieszczony pod ekranem, więc to jest bardzo dobre i wygodne rozwiązanie. Kolejny plus to wykonanie i w sumie nie tylko wykonanie samego urządzenia, ale warto też zwrócić uwagę tutaj na same opakowanie, które jest w części z tworzyw z recyklingu. Dodatkowo, jak je otworzymy, to mamy tutaj zapach, bo Motorola pryska środek tego pudełka tak, abyśmy mieli miłe doznania od razu po otwarciu. I to, co też tutaj warto zwrócić uwagę, to mimo tych ekologicznych aspektów, no to mamy tutaj ładowarkę oraz kabel w zestawie, więc 68W ładowarka oraz kabel są tutaj od razu w zestawie, a ponadto mamy też ekologiczne etui, które producent również dodaje nam do smartfona i ono jest w kolorze samego urządzenia, więc tak jak widzicie, etui pasuje do naszego smartfona. A przechodząc już do samego urządzenia, to ja mam wersję niebieską i dokładnie jest to kolor z palety Pantone, który się nazywa Canel By, czy nie wiem jak tam to się wymawia. Do tego mam jeszcze wersję zieloną, która również ma imitację skóry na tyle, tak jak w tym modelu. I jest zwykła wersja matowa, która jest czarna. Więc każdy może wybrać odpowiedni kolor dla siebie. I ogólnie samo urządzenie jest cienkie, ma zaoblone boki zarówno z tyłu, jak i z przodu, przez co dobrze i wygodnie leży w dłoni. Na spodzie znajduje się slot na 2 karty SIM, a dodatkowo mamy tutaj jeszcze opcję eSIM, więc jeżeli chcecie korzystać z nowoczesnego standardu, to też jak najbardziej tutaj w tym modelu możecie. Na środku mamy złącze USB-C do ładowania i jest tutaj jeszcze głośnik, ale jest to głośnik stereo, więc drugi głośnik mamy umieszczony nad ekranem. Wyspa z apartami odstaje delikatnie poza obudowę, więc to musicie wziąć pod uwagę, będzie się nam delikatnie chybotał na płaskiej powierzchni. Etui, które mamy w zestawie, odstaje również razem z wyspą i dodatkowo chroni ją przed upadkami czy zarysowaniami. Trzeci plus to wydajność i system. Smartfon działa pod kontrolą Mediateka Dimensity 7030. Jest to procesor wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym i do tego mamy 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to niestety nie mamy tutaj slotu na kartę, więc pamięci nie rozbudujemy. 256 GB to max. Jak coś, to możemy się wspomagać jakąś pamięcią w chmurze. W Antutu ten smartfon osiąga około 500 000 punktów. No i moim zdaniem do codziennej pracy, w sumie nawet do zagrania w jakąś tam mocniejszą gierkę nie ma problemu. Smartfon działa płynnie i responsywnie. Plusem na pewno jest tutaj
system Android, który jest niemalże czysty. Co prawda Motorola dodaje trochę dodatków od siebie, mamy sporo możliwości personalizacji, zmiany kolorów, zmiany wyglądu ikon, ale tak naprawdę ta nakładka na system jest najczystszą z tych Samsungów, Xiaomi, Realme i tym podobnych. Jak na średnią półkę, plusem jest tu na pewno aparat główny, który ma rozdzielczość 50 megapikseli, światło 1.8 i do tego optyczną stabilizację obrazu. W ciągu dnia robi świetne fotki, no i naprawdę nie ma do czego się tutaj przyczepić. Kolory, barwy, ostrość są jak najbardziej ok. Nawet po zmroku ten smartfon daje radę. Obok niego jest jeszcze 13-megapikselowy szeroki kąt, który służy też do robienia zdjęć makro. No i on w ciągu dnia ma podobne kolory, dobrą szczegółowość, jest naprawdę dobrze, ale gorzej wypada po zmroku, no i o nim jeszcze porozmawiamy sobie przy okazji minusów. A teraz możecie zobaczyć jeszcze fotki, które udało mi się zrobić tym smartfonem. Moim zdaniem, jak na średnią półkę, jest naprawdę bardzo dobrze. Plusów mamy tu zdecydowanie więcej, ale skupmy się na 5. No i piątym jest tutaj bateria 5000 mAh z 68W ładowaniem. Od zera do pełna smartfon potrzebuje zaledwie 50 minut i mamy go naładowanego na fulla. Ta bateria wystarcza na jeden taki nawet mocniejszy dzień użytkowania. 2 dni, no to musimy trochę oszczędzić baterię, ale to wiadomo, wszystko jest zależne od tego, czy korzystamy ze 144 Hz odświeżania, czy mamy odświeżanie niższe, czy będziemy używać go w większości podczas korzystania z 5G, czy Wi-Fi, czy LTE. No tutaj tych zależnych jest dużo, ale przy takim codziennym, standardowym użytkowaniu ten 1 czy 1,5 dnia jest spokojnie wystarczające. Na plus na pewno te szybkie ładowanie, ale jeżeli chodzi o pojemność baterii 5000 mAh, no to niestety z jednej strony jest ona plusem, ale z drugiej strony muszę ją też zaliczyć do minusów, no bo tak naprawdę SOT, który tutaj jesteśmy w stanie osiągnąć, to 4,5, 5, 5,5 godzin SOT, czyli cały czas włączonego ekranu. No i biorąc pod uwagę pojemność tej baterii, no to jest to słaby wynik. Nie wiem, czy tutaj wpływ ma na to ten procesor, czy ogólna optymalizacja smartfona, ale jeżeli chodzi o pojemność 5000 mAh, no to chciałoby się 2 pełne dni, a nie tylko 1,5. Więc to jest pierwszy mały minus tego urządzenia. No i właśnie te minusy to są takie trochę naciągane, ale przejdźmy już do kolejnego. Względem Moto Edge 30 Neo nie mamy tutaj ładowania indukcyjnego. Co prawda tamte ładowanie było 5W, ale było, tutaj nie ma, więc no to jest krok wstecz i jakieś tam odchudzenie. Minus numer 3 to mimo tego, że mamy tu niezłe aparaty, no to są małe braki wideo. No bo na przykład nie możemy nagrywać 4K 60 fps, tylko jest maksymalnie 4K i 30 fps. Do tego nie możemy się przełączać pomiędzy tymi dwoma obiektywami, co na przykład pozwala nam już Xiaomi czy od dawna Samsung. No i do tego też jest stosunkowo słaba stabilizacja, jak na średnią półkę. Więc pod względem nagrywania wideo nie jest to majstersztyk. No i też, tak jak mówiłem wcześniej, co jest kolejnym minusem, no to jeżeli chodzi o ten szeroki kąt, podczas zdjęć w nocy jest on wyraźnie gorszy od aparatu głównego, gdzie podczas dnia wypadają one porównywalnie, szeroki kąt radzi sobie bardzo dobrze, no to jednak w nocy jest gorszy, no i to też jest niestety minusem jak na średnią półkę, bo na przykład Samsung Galaxy A54 będzie robił lepsze zdjęcia po zmroku, zarówno aparatem głównym, jak i szerokim kątem. No i na koniec ostatni minus. I tutaj powiem Wam, że nie bardzo wiedziałem się do czego przyczepić, no bo możemy narzekać na brak slotu na słuchawki, czy brak możliwości rozbudowy pamięci za pomocą karty, ale moim zdaniem większym minusem jest zagięty ekran. Tylko to też jedni powiedzą, że jest to minus, a drudzy, że jest to plus. Ja osobiście na co dzień korzystam z Xiaomi 12X, więc mi to nie przeszkadza i właśnie ja uważam, że jest to wygodne, że mamy tutaj zagięty ekran. Dzięki temu smartfon lepiej się trzyma w dłoni, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że duża grupa osób akurat nie jest zwolennikami tego zagiętego ekranu, no i na przykład jest tutaj problem
żeby nakleić szkło ochronne, bo wtedy na przykład trzeba stosować jakąś folię. Szkło tutaj ciężko będzie nakleić, ale w sumie dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zwolennikami takiego zagiętego ekranu, czy jednak płaskiego. No i moim zdaniem to są wszystkie najważniejsze informacje o tym urządzeniu. Ten smartfon na mnie zrobił naprawdę pozytywne wrażenie i jak na 2023 rok jest on bardzo dobrze wyceniony. Szczególnie teraz w okolicach Black Friday, w okolicach świątecznych widzę, że jest on coraz częściej dostępny bliżej 1500-1550 zł. No i moim zdaniem w tych pieniądzach naprawdę będziecie z niego zadowoleni. Pomimo tych małych minusów, no to znaczna część plusów moim zdaniem rekompensuje wszystko i jak na średnią półkę cenową jest to bardzo dobre urządzenie. Jego konkurentami są na pewno Samsung Galaxy A54, tylko no on designersko będzie trochę inny, więc też tutaj kwestia, czy właśnie chcecie mieć zagięty ekran, czy płaski. Wybór smartfonów jest naprawdę ogromny. W cenie 1500-2000 zł mamy bardzo duży przekrój urządzeń, ale na dzisiaj to już wszystko o tym urządzeniu. Dzięki za oglądanie, no i do następnego. Cześć!